Cześć, ja jestem Osypek i dzisiaj znowu produkt Made in Polska. Bohaterem tego odcinka będzie pierwszy polski komercyjny kamuflaż. Mapa. Jeszcze wypada nadmienić, że wszystkie ujęcia w lesie zostały nagrane tym oto maleństwem. Jest to DJI Mini 2, którego mogłem testować dzięki uprzejmości firmy Megadron. I chciałem Was tradycyjnie w tym momencie zaprosić na stół. Lecz nie wypada munduru pokazywać na warsztacie, więc przenieśmy się do jego naturalnego środowiska, tam gdzie będziemy go wykorzystywać, czyli lasu. Zaczynamy od czapki. Czapka jest to mieszanina poliestru i bawełny z charakterystycznym guzikiem, który absolutnie nie przeszkadza. Daszek jest to prasowany materiał, przez co nie ma możliwości, żeby nam się zniekształcił po ulewie. Przechodzimy teraz do kombata. Rękawy w kombacie są zabezpieczone szerokim rzepem mocno trzymającym na miejscu końcówki rękawów. Na ramionach mamy klasyczne kieszenie, bardzo głębokie, na których jest naszyty rzep w postaci loga producenta. Całość jest bardzo wygodna, idealnie przylega do pleców, nie krępuje ruchów. Z przodu jeszcze mamy suwak dosyć głęboki, przez co możemy pokazać włosy na klacie, jeśli je mamy. I taki mały easter egg w prawej kieszeni na ramieniu. Pod metką mamy alfabet Morsa. Teraz przechodzimy do bluzy. Bluza na plecach ma specjalną wstawkę, która uniemożliwia blokowanie nam ruchów przy zgięciach. Rękawy bluzy zabezpieczone są rzepem, tak samo szerokim i mocnym jak w przypadku Combat Shirta. Taka sama sytuacja jest, jeśli chodzi o kieszenie na ramionach. Na klatce piersiowej znajdziemy dwie duże kieszenie pod kątem, zabezpieczone rzepem, z tym, że po prawej stronie nad tą kieszenią mamy miejsce na name patch. Zamek zabezpieczony jest klapą, która jest zapinana na rzep. Zamek jest dwustronny, czyli możemy go odsunąć od dołu, jak i od góry, pokazując włosy na klacie. Jak wcześniej wspomniałem, trzeba je mieć. Dodatkowo mamy pod klapą kieszeń bardzo głęboką, aż pod pachę, zabezpieczoną suwakiem. Ostatnim elementem są spodnie, klasycznie na zamek, z tym, że zamiast guzika mamy szeroki rzep. Na bokach mamy dwie kieszenie praktycznie poziomo na drobiazgi. Na udach duże kieszenie zabezpieczone na rzep. Końcówki nogawek mamy zapinane na szeroki rzep, tak samo jak końcówki rękawów. Musicie przyznać, że tyłek bardzo dobrze wygląda, a gumka w pasie pozwala idealnie dopasować się spodnią do talii. Na udzie po prawej stronie również mamy kieszonkę na taktycznego sneakersa. I przenosimy się z powrotem do warsztatu, żeby troszeczkę o tym powiedzieć. Mundury firmy Maxpol w kamuflażu Mapa. Są to mundury, które są mieszanką poliestru, bawełny i lajkry, jeśli chodzi o Combat Shirta. Wszystkie rzeczy takie jak kwestia materiału, kroju są bardzo subiektywne.
Każdy ma troszeczkę inne na to zdanie, każdy jest inny. Wy możecie się opierać jedynie na tym, jak ja to czuję, jak ja to widzę, ale niekoniecznie się musicie z tym zdaniem zgadzać. Mnie osobiście ten materiał bardzo zaskoczył, ale zaskoczył pozytywnie. Na początku, kiedy go wypakowałem, tak przypominał piżamę w dotyku, ale później, kiedy go założyłem, tak naprawdę odczułem komfort, wielką różnicę. Możecie uwierzyć, przez moje ręce przerzuciło się masę mundurów, od tych tanich po te troszeczkę droższe. Dotykałem, nosiłem i naprawdę materiał, z którego uszyta jest mapa, jest bardzo przyjemny. Podczas strzelanki, bardzo ciepłej, gorącej, przekonałem się też, że jest przewiewny. Jeśli idziecie, tak naprawdę czuć wiatr, który wiruje między waszymi rękoma, między waszymi nogami, czyli ten materiał jest w 100% przepuszczalny. Wiadomo, w bluzie zgrzejecie się, w combat sheetie się zgrzejecie, ale zgrzejecie się w każdym rodzaju materiału. W każdym rodzaju materiału się spocicie, gdy jest ciepło, więc jak dla mnie nie powinna to być decydująca ocena o jakości materiału. Krój munduru, który został wypuszczony jako pierwszy, wielu ocenia jako archaiczny. Powiem wam tak, do Airsoftu nie potrzebujecie zbyt dużo. Niech mi pokaże choć jedna osoba, jak w 90% wykorzystuje wszystkie kieszenie, wszystkie możliwości mundurów, na przykład generacji 4. Jest ich pierdyliard. I tak naprawdę, kiedy zakładacie kamizelkę, kiedy zakładacie pas i idziecie przygotowani do rozgrywki, używacie dwóch kieszeni. Baliście się też, że rozmiarówka jest chińska. Otóż rozczaruję was. Jest to klasyczna MK, która nam nie pasuje idealnie, tak samo Combat Shield, tak samo spodnie. Każdą rozmiarówkę macie w tak zwanej wersji long, czyli wydłużone rękawy, wydłużone spodnie, przez co wyższe osoby, a chudsze bez problemu dobiorą dla siebie rozmiar. Były też głosy krytyki na temat czapki. Czapki są naprawdę wygodne, naprawdę komfortowe. Wielu miało zastrzeżenia co do tego guziczka. Ja specjalnie wybrałem tą czapkę z guziczkiem, żeby przekonać się na własnej skórze, czy używanie aktywnych słuchawek w jakiś sposób będzie dyskryminowało tą czapkę w użytkowaniu i zostanie, nie wiem, na co dzień. Ale niestety rozczaruję wszystkich hejterów. Bez problemu można używać słuchawek aktywnych, bez problemu można na głowę założyć coś, a ten guziorek wcale nie ciśnie, absolutnie go nie czuć. I na koniec kwestia jakby najważniejsza, jeśli chodzi o leśne mundury, kamuflaż. Ten tutaj dostępny w pierwszym sorcie sprzedaży i miejmy nadzieję nie ostatnim, jest to kamuflaż typu B. Pewnie śledziliście, jak większość z nas, rozwój tego kamuflażu, więc doskonale wiecie, że Maxpol przygotował kilka map. Ta jest typu B, czyli jest bardziej stonowana, ciemniejsza. Był też wzór przygotowany mapy A, która jest bardziej jaskrawa, bardziej te kolory są soczyste, czyli powiedzmy taki las wiosną. Mamy też przygotowane przez producenta wersje tak zwane C-kubowe, jak dla mnie. Tak, C-kubowe można nazwać, bo ten kolor się używa w C-kubie, chociaż widziałem też ludzi biegającego w tym lesie. Otóż chodzi o mapę Black. W tym momencie wyświetla wam się nagranie z DJI Mini 2, które pokazuje, jak ten kamuflaż zachowuje się na różnych odległościach, jeśli chodzi o postać nieruchomą oraz ruchomą. Specjalnie wybrałem pierwszy, lepszy las. Nie szukałem miejsca idealnego pod mapę, jak niektórzy youtuberzy lub instagramerzy robią, że szukają perfekcyjnego miejsca, żeby po prostu sprzedać ten kamuflaż. Ja wam pokazuję, jak ten kamuflaż wygląda w normalnym lesie. Co prawda to jest stary poligon, ale to nie ma nic do tego.
Sylwetkę w ruchu wiadomo widać. W bardziej rzadszych krzakach każdy mundur widać. Ale jeśli się tak naprawdę schowamy za takim krzakiem, który umożliwia nam prowadzenie ognia, a jednak jest już troszeczkę gęstszy, znikamy. Takie jest moje zdanie i też przekonałem się to w 2 sytuacjach na szczelance osobiście, że leżąc na ziemi, na ściółce, tak naprawdę nie było mnie widać. Podsumowując, ja na pewno czekam z niecierpliwością na kolejne produkty mapy. Nie kupiłem go dlatego, że był nakręcany fame tym, tylko decyzja ta moja została podjęta przez to, że podobał mi się. Podobał mi się i wierzyłem, że te plamy robią robotę w lesie. Zaufałem producentowi. Wybrałem Combat Shield i dzięki uprzejmości Max Polu mogłem testować tą oto bluzę w polu i pokazać Wam ją na nagraniu, przez co macie pogląd na cały komplet dostępny w sprzedaży. Teraz, kiedy już to nagranie trafia do internetu, na pewno w sprzedaży już jest kapelusz oraz plecak w kamuflażu mapa, więc powoli też pojawiają się akcesoria. To wszystko potrzebuje czasu, więc proszę Was o cierpliwość. Nie pośpieszajcie producenta, on wie co robi, wie dobrze kiedy wypuścić produkt, żeby ten produkt był dopracowany i trafił do Was jako rzecz skończona. Czy będziesz zadowolony, zadowolona po zakupie mapy? Musisz odpowiedzieć sobie na to pytanie samemu. Ja jestem przeszczęśliwy, że podjąłem taką decyzję o zakupie mapy. Czekam z niecierpliwością na akcesoria. A czy będzie Wam to pasować? Musicie odpowiedzieć sobie na pytanie sami. Jeśli macie dość klasycznych kamuflaży, jeśli chcecie produktu polskiego w 100%, jeśli chcecie produktu przyjaznego użytkownikowi, mapa od Max Polu jest dla Was. Jeśli podobał Ci się materiał, zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu, czy używasz mapy, jakie masz o niej opinie, albo może masz jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. A tak to dzięki za poświęcony czas i nie zapomnij o subskrypcji.